Są takie starty, na których wszystko idzie gładko. Od startu do mety czujemy kontrolę nad tym, co robimy. Czujemy, że po prostu to jest ten dzień, wypełniamy w 100% nasz plan i biegniemy do mety z uśmiechem na ustach. Są też takie starty, jak mój ostatni, w którym wszystko jest ciężkie już od samego początku. Taki był właśnie start w Tenerife Blue Trail 47K by UTMB. Natomiast jest to jeden ze startów, z którego jestem najbardziej dumny w swojej karierze. Dlaczego? Zapraszam do oglądania. Decyzję o biegu na 47 km tutaj na UTMB podjęliśmy z trenerem, planując sezon. Początkowo myślałem, że trener nie zgodzi się na ten start ze względu chociażby na fakt, że był on bezpośrednio zaraz po naszym obozie tutaj właśnie w Villaflor. Natomiast jednocześnie zdziwił mnie, tak jak przed chwilą powiedziałem, i powiedział, że tak naprawdę świetnie się to wpisuje w trening. Chciałem uzyskać tutaj też kwalifikacje na OCC, a przy okazji sprawdzić swoją formę przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski w Szczawnicy. Jak wiecie z naszych vlogów tutaj z Teneryfy, nasz trening nie przebiegał aż tak gładko jak w zeszłym roku. Zmagaliśmy się z problemami, ja sam zmagałem się z grypą, która wyjęła mi praktycznie tydzień z trenowania. I przez to też nie miałem możliwości jakby takiego bardzo pewnego przygotowania, jak to zazwyczaj mam do takiego startu. Objętość, którą mieliśmy przed tym startem, była również ogromna. Tak naprawdę odpuściliśmy tylko jeden dzień, zrobiliśmy 8 km i jeden trening w piątek poprzedzający start. Natomiast tak naprawdę startowaliśmy tutaj z takiej pełnej roboty i też z pełną świadomością, że tak będzie, więc wiedzieliśmy, że tutaj nie będzie pełnego taperingu, że tutaj nie będzie jakiegoś odpuszczania i luzowania pod ten start. I tak też było. Szczerze Wam powiem, że do startu przystępowałem dosyć mocno zmęczony. Dzień przed zawodami zaczęło mnie jeszcze boleć dodatkowo mięśnie czworogłowe w taki zmęczeniowy typowo sposób. Po prostu tej objętości było naprawdę sporo. Rzucę Wam tutaj na ekran, jak wyglądały tygodnie łącznie z tygodniem startowym. I dlatego też troszeczkę obawiałem się o to, jak będę w stanie zbiegać, bo tak jak mówię, już w piątek na samym rozruchu, na niewielkich zbiegach odczuwałem takie charakterystyczne zmęczenie czwórek, trochę zahaczające nawet o coś takiego jak lekkie skurcze. Niemniej jednak dobrze nastawiłem się do tego startu. Przygotowałem swoje żywienie i cały ekwipunek dzień wcześniej i udaliśmy się o godzinie 6 rano, wyjechaliśmy z Villaflor na start do Pinolere. Na szczęście parking był typowo na miejscu, więc po zaparkowaniu, krótkiej rozgrzewce, tak naprawdę zrobiliśmy tylko 8 minut truchtania, musieliśmy jeszcze odebrać nasze trackery, stanęliśmy na starcie i ruszyliśmy. Ruszyliśmy w tempie dosyć szybkim, jeśli chodzi o te pierwsze 2 km, które prowadziły typowo pod górę. Tam średnio jest 20% na 2,2 pierwszych 2,2 km, ale tak naprawdę robi się to na niecałych 2 km, ponad 430 metrów przewyższenia. Więc tutaj czekał nas pierwszy poważny taki sprawdzian, jak się będziemy czuć. I ja od samego początku, szczerze Wam powiem, czułem się bardzo ciężko. Moje nogi nie podawały na tyle, na ile bym chciał. No i odczuwałem cały czas takie, tak jak wcześniej wspomniałem, charakterystyczne zmęczenie. Miałem wrażenie, że muszę zacząć jeszcze trochę wolniej. Rzeczywiście z analizy wynika, że mogłem zacząć ten start troszeczkę wolniej. Natomiast no wiadomo, chciałem też porywalizować trochę i mimo tego, że cały czas trzymałem się swoich założeń, nie szarpałem się do przodu, Roberto De Lorenzi za to wypalił jak szalony, to czułem, że no to jest taki bieg na granicy możliwości tego dnia. I w momencie, w którym przebiegliśmy przez ten pierwszy podbieg, zaczynaliśmy zbiegać, no to tutaj niestety, ale jednak moje czwórki dało sobie znać i musiałem dosyć sporo zwolnić na tym zbiegu. Myślałem, że będzie tylko gorzej, że te czwórki będą się jeszcze bardziej męczyły i że będę miał właśnie skurcze. Jak się okazało, na szczęście tak nie było, natomiast to wrażenie ciężkich czwórek i trudności w zbieganiu zostało ze mną już do samego końca. Przybiegaliśmy do pierwszego punktu, tam była jeszcze jedna chopka taka, biegliśmy po schodach i na pierwszym punkcie na 6,5 km zameldowałem się przed swoimi założeniami czasowymi. 45 sekund przed najszybszym założeniem czasowym, które miałem na to miejsce. Zdziwiłem się troszkę, szczerze Wam powiem. Biegłem tutaj dopiero 10. Bardzo mocno się oszczędzałem, tak jak wspominałem. Bardzo mocno pilnowałem tego swojego rytmu. Także zaskoczyło mnie to dosyć pozytywnie, ale już przyszedł czas na następny etap biegu. Następny etap miał około 11,5 km i prowadził od pierwszego punktu odżywczego do drugiego punktu odżywczego. Na ekranie pojawią się Wam tutaj teraz wykresy i dane
jakie były te dla mnie poszczególne etapy. I tutaj po raz kolejny, jak zaczął się zbieg, nie mogłem puścić nóg tak, jak to zwykle robię. Czułem taką bardzo dużą ciężkość, ograniczenie, brak płynności w tym zbieganiu, zmęczenie. Natomiast, co zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie, na podbiegach dochodziłem kolejnych zawodników. I tak biegłem sobie spokojnie, można powiedzieć, do tego punktu. Zaskoczyło mnie tylko to, że miałem bardzo duże trudności z wejściem na obroty, czyli nie byłem w stanie rozpędzić się na tyle, żeby podbić swoje tętno do takiego poziomu, w którym zazwyczaj bym biegał. Jak zobaczycie też później, średnie tętno z całości wyszło chyba 162 albo 163, więc jak na mój wysiłek startowy na takich dystansach jest to dosyć mało. Przebiegałem przez kolejne podbiegi, mijając kolejnych zawodników i na drugim punkcie zameldowałem się po godzinie i 1 minucie od ostatniego punktu i było to dokładnie w założeniach czasowych, które tutaj miałem. Tu przyszedł czas na pierwsze napełnienie flaska. Trzeba pamiętać, że ten bieg jest całkowicie bez supportu, czyli wszystko to, co chcemy zjeść, wypić i wszystko to, co musimy mieć od samego początku przy sobie i tylko uzupełniać wodą na punktach odżywczych. Ja też miałem taką strategię, wiedziałem, że wezmę właściwie na 3 kolejnych punktach pewnie coś do picia ze względu na to, że temperatura wzrastała, robiło się coraz goręcej. Tutaj napełniłem sobie wcześniej przygotowanego flaska pół litrem wody i zacząłem zbieg. Zbieg zacząłem w dosyć, powiedziałbym, ślimaczym jak na mnie tempie, bo w bardzo łatwym szutrowym terenie zbiegałem zaledwie po 3,25. Później wbiegaliśmy na takiego charakterystycznego single tracka, bardzo mocno kamienistego. Widzieliście go zresztą już na rekonesansie trasy, który robiliśmy z chłopakami. Tam na tym single track muszę Wam powiedzieć, że z moich zbiegów w ogóle nie jestem dumny. Bardzo dużo tam straciłem. Myślę, że też ogromnie dużo mógłbym poprawić, jeśli chodzi o te zbiegi, ponieważ po prostu momentami hamowałem, nie byłem w stanie wbić się w ten rytm, nie byłem w stanie zrobić tego tak po prostu, jak bym chciał. No, niemniej jednak można powiedzieć, że wyszedł on w miarę przyzwoicie. Ja zresztą przez cały czas nie zdawałem sobie sprawy, jak małe różnice czasowe są pomiędzy nami, pomiędzy zawodnikami w pierwszej dziesiątce, ale konsekwentnie realizowałem swój plan. Zbiegając do punktu przed Assomadero, tutaj akurat ten plan nie zrealizowałem, ponieważ miałem chyba 43,5 albo 44 minuty przy zakładanych 42, maksymalnie 43 minutach na tym etapie, chociaż nie była to duża bardzo różnica, to jednak już tutaj dawało się we znaki to, że nie potrafiłem tego dnia bardzo dobrze zbiegać. Przed Assomadero napełniłem kolejnego flaska pół litrem i ruszyłem do góry. Ruszyłem na ten najbardziej stromy podbieg. Przypomnę, 1400 metrów ten segment ma i 41% średnie nachylenia. Niemniej jednak czułem się tutaj bardzo dobrze i minąłem na tym podbiegu aż 3 zawodników. Czułem, że biegnę swoim rytmem, czuję, że daję radę. Dosyć mocno starałem się tutaj podbiegać, natomiast też nie tak, aby nie mieć siły na te ostatnie 10 km, które następowało później. I za Assomadero, biegnąc przez to Assomadero, miałem właśnie coraz więcej przewagi nad tymi zawodnikami, których miałem, natomiast zawodnik, który finalnie w końcu był trzeci, nieco mnie przytrzymał, można powiedzieć, tutaj w tym fragmencie. I na zbiegu z Assomadero mnie doszedł. Ja też zacząłem tam mieć lekkie problemy, troszeczkę kurczyła mi się prawa łydka, te czwórki jeszcze bardziej były nabite, więc zawodnik mnie tam minął. Natomiast co zdziwiło mnie najbardziej na tym zbiegu z Assomadero, to to, że zobaczyłem, że przede mną w niedalekim odstępie jest Lorenzo Beltrami, a jeszcze bardziej niedalekim odstępie jest Roberto De Lorenzi, czyli najlepszy zawodnik, który był zgłoszony do tych zawodów. Zdziwiło mnie to, bo Roberto jest zawodnikiem, jak wiecie, klasy światowej, natomiast dało to też taki zastrzyk energii, takiego kopa. Minąłem Roberto na zbiegu, przebiegłem do następnego punktu, do Kigajga. Tutaj zmieściłem się chyba w 1 minucie od moich założeń czasowych, czyli znowu było to nieco słabsze, natomiast dalej było to mocne napieranie i po raz pierwszy chyba w moich wszystkich maratonach czułem, że ta końcówka to będzie coś, co wyjdzie mi najlepiej i będzie najsilniejsze. Zbiegając od tego punktu do tego następnego, minąłem Lorenzo Beltramiego, natomiast tutaj czekała na mnie niespodzianka. To był jedyny fragment trasy od tego punktu przedostatniego do punktu ostatniego,
który nie zrobiliśmy, w którym nie byliśmy na rekonesansie, dlatego nie spodziewałem się tego, co miało nadejść. Myślałem, patrząc na profil trasy, że to będzie tylko taki zbieg, że będzie już lekki asfalt, że będziemy biec z wybrzeżem, później, że będzie lekka jedna hopka i że wrócimy do asfaltu. Tak nie było. Wybiegaliśmy też po kolei na taki szlak, bardzo mocno ostro nachylone, można powiedzieć wręcz pionowe schody do góry, później znowu zbieg z tych schodów i wbiegaliśmy do takiego parku, który cały czas falował, a jak przestał falować, to wbił się na taki podbieg, który również w końcowej fazie biegu był bardzo ciężki. Dla mnie trudnością były, tak jak wspomniałem, zbiegi, dlatego na wszystkich tych elementach traciłem trochę do tego zawodnika, który był przede mną, natomiast na każdym podbiegu lekko dochodziłem. I tutaj upatrywałem też swoją szansę. W momencie, w którym spotkałem Kamila Leśniaka, na mniej więcej, to był chyba już 40 km albo 39 km, Kamil krzyknął mi, że jestem 6. Nie wiedziałem w tym momencie, że jestem już tutaj 5. I dobiegając do tego ostatniego punktu na 3,7 km przed metą, czułem krew dosłownie, można powiedzieć. Wiedziałem, że mogę pocisnąć, wiedziałem, że pocisnę i zacząłem swój finisz, który okazał się być dosyć mocny. Wspomnę tylko, że na tym poprzednim fragmencie, na tym etapie zaplanowanym, również nie osiągnąłem swojego założenia czasowego. Troszeczkę go przestrzeliłem, bo nie wiedziałem, że to będzie jednak jeszcze taki techniczny element. Natomiast tak naprawdę tutaj przestrzeliłem go chyba o 1,5 minuty. Więc też bez tragedii, no ale te założenia czasowe coraz bardziej gdzieś tam uciekały. Wybiegając natomiast już z ostatniego punktu, zobaczyłem przed sobą Arica Ege, czyli zawodnika, który był daleko przed nami. On już tutaj wyglądał bardzo źle. Widać, że trochę przeszacował swoje siły. Minąłem go bardzo szybko i zacząłem pogoń za zawodnikiem, który, jak wtedy myślałem, był na miejscu 4, a ja biegłem na miejscu 5. Spinałem się naprawdę mocno. Uwierzcie mi, że więcej nie byłbym w stanie chyba dać na tym ostatnim fragmencie. Bardzo mocno chciałem dogonić zawodnika przede mną, natomiast on cały czas się odwracał i w momencie, w którym ja przyspieszałem, on też przyspieszał. Finalnie dobiegając już do Puerto de la Cruz i będąc na tej ostatniej prostej, takiej na fragmencie takim ponadkilometrowym do mety, widziałem, że cały czas ta przewaga się utrzymuje, ale jeszcze jednak wierzyłem, że może coś jeszcze tutaj zrobię, że nie można tracić wiary w to, że jeszcze uda mi się, że zrobię to. I tak też biegłem z takim nastawieniem. Dlatego ostatnie 400 metrów pocisnąłem naprawdę mocno. Trochę zdziwiło mnie to, że Rafał już tutaj był, jak się później wyjaśniło, skręcił kostkę, ale nie starczyło. I tym samym wbiegając na metę popatrzyłem na zegar, jak już podniosłem się z kolan i zobaczyłem, że jestem 4. Tutaj no, możecie się tylko domyślać, że od razu troszeczkę pojawiło się pewne ukłucie żalu, że jednak nie dałem rady, że nie zrobiłem tego, ale jednocześnie byłem z siebie bardzo dumny. Byłem z siebie bardzo dumny z tego powodu, że cały bieg przebiegłem na swoich warunkach, że nie poddałem się na samym początku w momencie, w którym zacząłem mieć pewne problemy, że nie zrobiłem czegoś takiego, że zwalniałem w momencie, w którym mijałem kolejnych zawodników, tylko cały czas parłem do przodu i że walczyłem do samego końca. Finalnie strata 2 minut do zwycięzcy, ta cała pierwsza czwórka, która zmieściła się w 2 minutach, to jest mega mała strata. Gratulacje jednocześnie oczywiście dla Marcina, który pobiegł ten bieg świetnie, wręcz po profesorsku. Ja, jeśli mógłbym coś poprawić na tym biegu, to myślę, że, tylko to jest gdybanie oczywiście, że byłbym w stanie poprawić jeszcze podbiegi, że mógłbym troszeczkę bardziej, wiedząc, że na tych zbiegach źle mi idzie, troszeczkę bardziej je pocisnąć i kto wie, może wtedy 3. miejsce byłoby w zasięgu. Tymczasem jednak nie jestem w stanie już niczego zmienić, dlatego cieszę się z osiągniętego rezultatu. Bardzo cieszę się z tego, że po pierwsze osiągnęliśmy tak dobry wynik z tak ciężkiej roboty i na tak ciężkim zmęczeniu, na tak dużej objętości. To rokuje tylko dobrze przed nadchodzącymi Mistrzostwami Polski. Druga sprawa, która bardzo mnie cieszy, nie miałem na tym biegu żadnych problemów żołądkowo-jelitowych. Zjadłem łącznie 420 gramów węglowodanów przez te całe zawody. Wypiłem 2300 ml płynów i czułem się świetnie. Czułem stały poziom energii od samego początku do samego końca. Jednocześnie podziękowania tutaj dla sklepu Nowoczesny Sport.pl, który zaopatrzył mnie w wszystkie żele, w to wszystko, co mogłem testować w tym miesiącu. Nie jest to współpraca sponsorowana, natomiast serdecznie polecam obczaić ich sklep, bo naprawdę asortyment mają fajny i pomogli mi wybrać coś, co będzie mi pasowało i towarzyszyło tak naprawdę pewnie przez dłuższy czas w tym sezonie.
Podsumowując, jest to mega, mega dobry bieg. Myślę, że uzyskamy za niego Marcin około 900 punktów ITRA, ja pewnie około 890 punktów ITRA, także jeden z najlepszych moich wyników w życiu. Świetny prognostyk przed nadchodzącym sezonem i fajne zakończenie tej całej pracy, tego ciężkiego okresu, który mieliśmy na Teneryfie, tego okresu z przygodami. Jeśli miałbym coś z tego biegu wyciągnąć i coś Wam jeszcze powiedzieć, to to, że nie warto się poddawać, zawsze warto walczyć o swoje, realizować swój plan, nawet w momencie, w którym wydaje się, że nie wszystko idzie po naszej myśli. Do zobaczenia w następnych relacjach. Myślę, że na Prechybie zobaczycie naprawdę dobre sportowe widowisko. Jeśli podobał się Wam ten materiał, oczywiście zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli możecie, rozważcie zostanie też moimi patronami. Bardzo mocno pomożecie mi w rozwoju i do zobaczenia w kolejnych materiałach.